obudził nas taki pochmurny dzień dosyć i stwierdziliśmy, że po południu pojedziemy. Że będzie to dobry dzień. Tak. Zrobiło się zimno, czyli 25 stopni i to była taka idealna, naszym zdaniem, temperatura na tego typu wycieczkę. Więc zjedliśmy sobie obiadek tutaj w hotelu i tak gdzieś około 14:30 chyba. No wybraliśmy się tutaj kawałeczek, 200-300 metrów od hotelu znajduje się taki powiedzmy postój taksówek. Tam z bardzo miłym panem dogadaliśmy się co do ceny i jak to będzie mniej więcej wyglądało. No i w tym momencie zaczęły się coraz cięższe chmury zbierać. Jak siedliśmy, to chciałaś właśnie powiedzieć, jak siedliśmy do taksówki i ruszyliśmy, no to właśnie zaczął padać deszcz. Chyba zaczęło, a później zaczęło lać po prostu. Jakby ktoś... Całą drogę lało tak, że byliśmy lekko przestraszeni, no bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to nasze zwiedzanie, którego sobie nie odpuścimy, bo już nie mamy czasu, żeby przekładać na następne dni, no będzie w takim potężnej ulewie. Ale jak zaczęliśmy wjeżdżać, no Lila ma jakieś układy z Matką Boską, bo jak tylko zaczęliśmy wjeżdżać na wzgórze, to się troszeczkę przejaśniło. Kapał taki drobny już deszczyk. Tam wysiedliśmy z taksówki, oczywiście musieliśmy najpierw zapłacić w ogóle na wjazd na parking. I ten wjazd na parking nas kosztował po 250 lirów tureckich na osobę, plus musieliśmy zapłacić za taksówkę 50 lirów. I wtedy no tam taksówkarz nas wysadził na parkingu i poszliśmy szukać tego domu, w którym kiedyś mieszkała i chyba przez końcowe lata swojego życia mieszkała Maryja. I tak podobno zbadano. No i co dalej? No, odwiedziliśmy... O samym miejscu. No to może ja. O samym miejscu to jest to bardzo klimatyczne miejsce, bo jest przepięknie położone wśród zieleni, że nie ma tam takiego skwaru jak w Efezie. Wśród zielonych drzew, krzaków, no kamienny budyneczek malutki. Tak tarasowo te zabudowania rozłożone. Malutki kamienny budyneczek. No i zależy kto co jak odbiera, no robi wrażenie, nie? Robi wrażenie. No czuje się, że jest to jakieś niezwykłe miejsce po prostu. Muszę to płynąć, przepraszam. Każdy przeżywa to miejsce na swój sposób, no bo ludzie głęboko wierzący na pewno odczuwają jakieś wielkie wzruszenie. Inni patrzą to tylko jako taką ciekawostkę i miejsce, no nie wiem, czy to można nazwać miejsce kultu, no pewnie tak. Co ciekawe, muzułmanie również szanują to miejsce i je odwiedzają. To jest bardzo ciekawe. Zresztą tam na miejscu można było zobaczyć takie tablice, z których jasno wynikało, że nawet w Koranie te fakty są jakby no nie jakby, tylko te fakty są zamieszczone w Koranie. Nie? I uznane. No i tam zaraz po wejściu, parking jest jakby wyżej położony niż sam ten dom, także dosyć stromą taką asfaltową drogą, na której obawialiśmy się, żeby nie zjechać, musieliśmy zejść w dół. Dostawało się naturalny napęd. Tak. Jako pierwszy budynek to był budynek żandarmerii, czyli znaczy policji tureckiej, która tam pilnuje porządku pewnie. Następnie zaraz za tym budynkiem
Jest tam chyba ze 2 restauracyjki, jakieś sklepy z pamiątkami. No, aha, nie wiem, czy był wcześniej ten zbiornik? Wcześniej. Ten zbiornik był wcześniej, to zresztą widać na filmie, czyli to był zbiornik, w którym gromadzono wodę, no bo tam problem pewnie mieli z tą wodą. Tam nie widać było, żeby była w pobliżu jakaś rzeka, więc tylko można było liczyć na jakieś opady lub też zbierać tą wodę. Tak do końca to ja nie wiem, czy oni sobie tam ją znosili z doliny i wlewali do tego zbiornika. No i kawałeczek dalej, no właśnie teraz już tego nie pamiętam dokładnie jak to było, ale w każdym razie no tam było parę takich stoisk z dewocjonaliami. No i później głównym budyneczkiem, no. Jeszcze można było zapalić miejsce na świeczkę intencyjną. To już przy samym domu. I ściana... Ściana była później, najpierw po kolei pojedźmy. No i później fakt, że trafiliśmy chyba na... Trafiliśmy na bardzo dobrym czasie w te miejsca, dlatego że po pierwsze pojechaliśmy po południu, gdzie już tych takich zorganizowanych wycieczek raczej nie ma, albo już są takie na wykończeniu, bo to co widzieliśmy gdzieś tam na jakichś filmach na YouTubie czy gdzieś w internecie, to zwykle tam stoi przed tym domem Maryi potężna kolejka i tam każdy spędza tam, nie wiem, 10-15 sekund i musi wychodzić. My mogliśmy sobie tam siedzieć tak długo do woli, ile chcieliśmy. No i potem zeszliśmy troszeczkę niżej takim tarasem, gdzie jest ściana taka intencyjna, gdzie można było sobie... zawieszają kartki z życzeniami. No właśnie. No i jeszcze były te kraniki z wodą. No były kraniki z wodą, ale kraniki to już nie były z czasów... Oho! To nie były z początków naszej ery, tylko raczej bardziej już no, współczesne to bym nie powiedział, ale tam no, z zeszłego wieku powiedzmy. Tam w ogóle tym domem opiekują się franciszkanie, jeśli dobrze się nie mylę, i tam próbowałem nawet wejść, oni tam chyba mieszkają. No i tam taki dosyć stanowczy Turek, bo nie wiadomo kto to był w ogóle, powiedział nam, że to jest prywatna już posesja i nie wolno tam wchodzić. Ale tam co niektórzy tam wchodzili, więc nie wiem, czy to byli goście tego zakonu. W domku Maryi nie wolno filmować ani robić zdjęć. W domku Maryi nie wolno filmować ani robić zdjęć. Mając tą kamerkę, którą mamy, no i po prostu nie wyłączyłem, ale to co udało się nagrać to jest na filmie. No i takie fajne miejsce, tam też warto wspomnieć, że był tam papież Franciszek i chyba Jan Paweł II też tam był, no także dwóch czy trzech papieży było tam w tym miejscu. No ciekawe to miejsce. W każdym razie jak wyszliśmy, jak próbowaliśmy się udać do wyjścia, to nagle lunęło, ale ni stąd ni zowąd. Nagle prysznic, no dosłownie. taki ostry. Dosłownie. Ale ci policjanci, którzy mieli tam swoją placówkę, siedzibę, zaczęli kiwać, żeby wszyscy tam, ci co akurat byli na tym placu, zaprosili nas pod takie zadaszenie. No i dosłownie ile? 5 minut? Z 5, może 10 minut trwała ta ulewa. W końcu jak już zaczęło tylko lekko kropić, no to szkoda nam było czasu się chować, bo czekało nas jeszcze zwiedzanie Efezu, którego nie mieliśmy właściwie pojęcia, ile czasu trzeba będzie na to poświęcić. Też nie chcieliśmy trzymać tego taksówkarza nie wiadomo ile, ale właściwie on tam powiedział, że to nie ma problemu, tylko że dla nas był problem, że chcieliśmy coś nakręcić jeszcze w tym Efezie, a dzień powoli chylił się ku końcowi. No dobra. No.
Dajesz radę czy cię ciągnąć? Ale kiedy będę teraz, no,